Nie możesz założyć bieli, powiedziała moja siostra tuż przed swoim ślubem. Nie jesteś czysta. Skinęłam głową. Potem przebrałam się w łazience. Gdy wyszłam, miałam na sobie wojskowy mundur pełen odznaczeń. Sala zamarła w ciszy. Nazywam się Harper M. i mam 29 lat, powiedziałam spokojnym, stanowczym tonem. Jeśli spodobał Ci się film, nie zapomnij zasubskrybować mojego kanału, włączyć powiadomień, zostawić lajka i komentarz pod filmem. Kiedy przyszło zaproszenie na ślub mojej siostry Madison, z dołączoną ręcznie napisaną notatką, w której prosiła mnie, bym została jej druhną, naprawdę się popłakałam. Po latach pełnych napiętych rozmów, wzajemnych pretensji i oddalania się od siebie, to zaproszenie wydawało się szansą. Szansą na odnowienie siostrzanej więzi. Powinnam była wiedzieć, że to nie będzie takie proste. Madison od zawsze miała silne opinie na temat moich życiowych wyborów, szczególnie po tym, jak zaciągnęłam się do wojska. Dzień przed próbą weselną zagoniła mnie do swojego pokoju i powiedziała: nie możesz założyć białego na żadną z uroczystości. Zmierzyła mnie spojrzeniem od stóp do głów. Nie jesteś czysta. Skinęłam w milczeniu. I wtedy wszystko się zmieniło. Zanim przejdziemy dalej, zostaw komentarz, skąd oglądasz tę historię i zasubskrybuj, jeśli chcesz więcej opowieści o tym, jak bronić swojego zdania wtedy, gdy liczy się to najbardziej. Madison i ja dorastałyśmy w Fairfield, Connecticut, w kolonialnym domu z idealnie symetrycznymi okiennicami i białym płotkiem, który nasz ojciec odmalowywał co wiosnę. Z zewnątrz byliśmy jak z obrazka ucieleśnienie amerykańskiej rodziny. Ale w środku nasze siostrzane światy różniły się jak dzień i noc. Madison urodziła się 3 lata przede mną i od pierwszego dnia była złotym dzieckiem. Ja natomiast byłam niemowlakiem z kolką, który nie pozwalał naszym rodzicom zmrużyć oka. Madison, a jak głosiła nieśmiertelna opowieść mamy, przesypiała całe noce już w wieku 2 tygodni. Historia, którą mama uwielbiała powtarzać przy każdej możliwej rodzinnej okazji. Z czasem różnice między nami tylko się pogłębiały. Gdy Madison miała 7 lat, wygrywała konkursy piękności dzięki swoim naturalnym blond lokom i dołeczkom w policzkach. Zawsze miała same piątki, grała na skrzypcach w młodzieżowej orkiestrze i nie zapominała o proszę i dziękuję, nawet jeśli nikt jej tego nie przypominał. Mama ubierała ją w falbaniaste sukienki i lakierki, a Madison chłonęła każdy komplement jak promień słońca. A ja miałam ciemne, nieokiełznane włosy po ojcu i duszę buntowniczki. Wspinałam się na drzewa w niedzielnych sukienkach, zadawałam za dużo pytań podczas mszy i wolałam łapać żaby niż bawić się lalkami. Na moich świadectwach nauczyciele pisali: Harper jest bystra, ale musi bardziej się przykładać lub Harper zbyt często kwestionuje autorytet. Dlaczego nie możesz być bardziej jak twoja siostra? To był refren mojego dzieciństwa. Za każdym razem, gdy Madison dostawała kolejną nagrodę lub pochwałę, widziałam to dobrze znane spojrzenie zawodu w oczach mamy, skierowane prosto na mnie. Kiedy Madison miała 16 lat, a ja 13, została koronowana na Miss Teen Fairfield. Pamiętam, jak siedziałam wtedy między roześmianymi rodzicami i klaskałam aż do bólu dłoni, podczas gdy Madison w błękitnej, lśniącej sukni sunęła po scenie, odpowiadając perfekcyjnie na pytania o pokój na świecie i wolontariat. Tej nocy, gdy wszyscy już spali, weszłam do jej pokoju i znalazłam tiarę na toaletce. Włożyłam ją na głowę i wpatrywałam się w lustro, próbując sobie wyobrazić siebie na jej miejscu. Madison mnie przyłapała. Mogła się wkurzyć. Ale nie zrobiła tego. Zamiast tego podeszła, stanęła za mną i poprawiła mi tiarę na głowie. Ty też mogłabyś brać udział w konkursach, wiesz? Powiedziała, patrząc na mnie przez lustro. Pokręciłam głową. To nie dla mnie. Dlaczego? Bo boisz się przegrać. Bo nie chcę być oceniana za to, jak wyglądam, albo za to, jak dobrze udaję, że obchodzi mnie jakaś modna sprawa. Uśmiech Madison zgasł. To nie fair, Harper. Mnie naprawdę obchodzi moja platforma. Wiem, odpowiedziałam, zdejmując tiarę. Po prostu jesteśmy inne. I rzeczywiście byłyśmy.
W liceum Madison spotykała się z kapitanem drużyny debatanckiej, miała średnią 4,0 i dostała się wcześniej na Princeton. Ja miałam dobre oceny bez większego wysiłku, spędzałam weekendy w samotnych wędrówkach po lesie i spotykałam się z chłopakiem z zespołu, którego moi rodzice szczerze nie znosili. Madison realizowała plan, który nasi rodzice nakreślili jej jeszcze zanim się urodziła. Ja wszystko kwestionowałam. Prawdziwy punkt zwrotny nastąpił w mojej ostatniej klasie liceum. Podczas gdy moi koledzy stresowali się aplikacjami na studia, ja spotykałam się z rekruterem wojskowym. Trzymałam to w tajemnicy aż do momentu podpisania dokumentów. Kiedy w końcu przy kolacji powiedziałam rodzinie, że wstąpiłam do armii, mama upuściła widelec z hukiem. Co zrobiłaś? Wyszeptała blada. Ojciec, zazwyczaj opanowany, rozlał szklankę wody. Ale to reakcja Madison zabolała mnie najbardziej. Spojrzała na mnie z czymś pomiędzy litością i z obrzydzeniem wyrzucasz swoje życie do śmieci i powiedziała. Cały ten potencjał zmarnowany. To nie jest zmarnowane, odpowiedziałam stanowczo. Będę służyć swojemu krajowi, zdobędę szkolenie, zobaczę kawałek świata. Żeby dać się zabić, przerwała Madison lodowato. Albo gorzej. Tamtej nocy wyznaczona została linia, która przez kolejne 10 lat będzie definiować naszą relację. Kiedy wyjeżdżałam na szkolenie podstawowe, Madison rozpoczynała 3. rok studiów w Princeton. Nie przyszła się pożegnać. Moi rodzice, owszem, stali sztywno na dworcu autobusowym. Mama ocierała łzy, tata niezręcznie poklepał mnie po ramieniu. Nadal cię kochamy, powiedział, jakby nie mogłam się zdecydować na zawód, tylko popełniłam zbrodnię. Podczas moich misji kontakt z Madison był, w najlepszym razie, sporadyczny. Otrzymywałam od niej pojedyncze e-maile, krótkie aktualizacje z jej życia. Studia magisterskie w Kolumbii, poznanie Ryana i idealnego partnera z wpływowej i zamożnej rodziny, praca w prestiżowej agencji marketingowej. Nigdy nie pytała o moje doświadczenia. Jakby samo uznanie mojego wojskowego życia mogło je uczynić bardziej realnym, bardziej niebezpiecznym i jeszcze bardziej rozczarowującym. Kiedy wracałam do domu między kolejnymi wyjazdami, rodzinne spotkania były napięte. Madison dominowała rozmowy, opowiadając o swoim błyszczącym życiu na Manhattanie, podczas gdy moi rodzice zadawali mi ostrożnie wyselekcjonowane pytania dotyczące pracy, z uporem unikając jakiejkolwiek wzmianki o zagrożeniu czy walce. Dlatego gdy przyszło zaproszenie na ślub Madison, dołączone do niego kartka z odręczną notatką: chcę, żebyś została moją druhną, byłam szczerze zaskoczona. Zadzwoniłam do niej natychmiast. Jesteś pewna? Zapytałam, podziękowawszy wcześniej. Oczywiście, że jestem, odpowiedziała Madison, lecz w jej głosie czaiło się zawahanie. Jesteś moją siostrą. Po prostu nie byłyśmy ostatnio zbyt blisko. Dlatego to takie ważne. Ryan uważa, że rodzina powinna być w centrum podczas ślubu. A jego rodzina jest bardzo tradycyjna. A więc oto była prawdziwa przyczyna. Rodzina Ryana oczekiwała, że siostra będzie druhną i Madison po prostu robiła to, czego od niej wymagano. Mimo to potraktowałam to jako szansę na naprawienie naszej relacji. Poprosiłam o przepustkę, zarezerwowałam lot, a nawet kupiłam nową sukienkę na przyjęcie zaręczynowe, prostą, granatową, która, jak sądziłam, nie mogła nikogo urazić. Myliłam się. Przyleciałam do Connecticut 2 tygodnie przed ślubem. Zamieszkałam w moim dawnym pokoju, który przerobiono na biuro z rozkładaną sofą. Mama zostawiła na biurku ważon ze świeżymi piwoniami i kartkę: witaj w domu, Harper. Jakby wracała z wymiany studenckiej, a nie z 3. wojskowej misji. Pierwszego wieczoru Madison i Ryan zorganizowali kolację z jego rodzicami w Westport Club, miejscu tak ekskluzywnym, że budynek nie miał nawet szyldu. Ojciec Ryana, Howard, był sędzią federalnym, a jego matka, Eleanor, pochodziła z tak zwanych starych pieniędzy, ich nazwisko widniało na budynkach w całej Nowej Anglii. Przywitali mnie uprzejmymi uśmiechami, które nie sięgały oczu. Ich spojrzenia zatrzymały się o ułamek sekundy za długo na moich krótko ostrzyżonych włosach w stylu wojskowym. A więc jesteś w służbie? Zapytała Eleanor tonem, jakby mówiła o pracy na stacji benzynowej.
W armii, wyjaśniłam. Od 8 lat. Jakże interesujące, odparła, po czym natychmiast zwróciła się do Madison z pytaniem o kwiatowe dekoracje. Ryan był całkiem miły, choć w swoim idealnie skrojonym garniturze i korporacyjnym słownictwie przypominał raczej postać z filmu o Wall Street niż prawdziwego człowieka. Madison przy nim promieniała, śmiała się z każdego żartu i dotykała jego ramienia za każdym razem, gdy mówił. Wyglądała na szczęśliwą i mimo wszystko to miało dla mnie znaczenie. Prawdziwy problem zaczął się następnego dnia, na pierwszej przymiarce sukien. Madison wybrała butik ślubny w Grenis, gdzie serwowano szampana w kryształowych kieliszkach i gdzie obowiązywała 3-miesięczna lista oczekujących. Pozostałe druhny już tam były, gdy przyjechałyśmy. 3 koleżanki Madison z bractwa i siostra Rhianna i Illan. Wszystkie miały identyczne włosy z pasemkami, te same designerskie torebki i ten sam sposób całowania powietrza przy policzkach, komplementując się nawzajem za stroje, które tak naprawdę w duchu potępiały. Jarper! Zawołały chórem z tą wymuszoną radością, jaką rezerwuje się dla kogoś, o kim słyszało się raczej niepokojące rzeczy. Wszystkie to moja siostra, powiedziała Madison, jakby nie przed chwilą padło moje imię. Dziękujemy ci za twoją służbę, rzuciła jedna z koleżanek, Amber albo Ashley i nie rozróżniałam ich. Cieszymy się, że udało ci się dostać przepustkę na to wydarzenie, dodała inna. Madison martwiła się, że możesz być, no wiesz, na misji. Uśmiechnęłam się napięcie. Nie mogłabym tego przegapić. Suknie druhen, które Madison wybrała, były w kolorze pudrowego różu, z dekoltami opadającymi na ramiona i szyfonowymi warstwami. Gdy wyszłam z przymierzalni, Madison natychmiast się skrzywiła. Musimy coś z tym zrobić, powiedziała, wskazując blizny na moim prawym ramieniu o pamiątki po IED, które uderzyło w nasz konwój. Mogę założyć szal? Zaproponowałam pojednawczo. A twoja postawa? Ciągnęła Madison, jakby w ogóle mnie nie usłyszała. Stoisz jak żołnierz, dokończyłam za nią. Spróbuj wyglądać łagodniej. I będziemy potrzebować przedłużenia włosów. Przez kolejną godzinę stałam nieruchomo, gdy pracownice butiku upinały i dopasowywały sukienkę, a Madison wydawała instrukcje, jak ukryć moje niedoskonałości. Pozostałe druhny obserwowały tę scenę z mieszaniną zażenowania i fascynacji, popijając szampana i rzucając od czasu do czasu nic nieznaczące sugestie. Może długie rękawiczki? Zaproponowała Illan. W czerwcu. Odpowiedziałam, zmuszając się do śmiechu, by ukryć narastającą frustrację. Z każdym kolejnym dniem coraz częściej musiałam zagryzać język. Brałam udział w śniadaniach przedślubnych, gdzie rozmowy krążyły wokół marek, o których nigdy wcześniej nie słyszałam. Siedziałam na spotkaniach organizacyjnych, podczas których Madison przeżywała różnicę między pudrowym różem a... Byłam zbyt nieśmiała, by odezwać się na temat dekoracji stołu. Skinęłam tylko grzecznie głową, gdy Eleanor tłumaczyła z przekonaniem, dlaczego ceremonia absolutnie nie mogła zawierać żadnego nowoczesnego elementu, bo tradycja to rzecz święta. Mimo wszystko ustępowałam. Zgodziłam się na doczepiane włosy. Ćwiczyłam bardziej łagodną postawę przed lustrem w swoim pokoju. Zachowałam swoje zdanie dla siebie, gdy Madison odrzuciła smak tortu, który zaproponowałam, bo według niej nie był wystarczająco wyrafinowany. Byłam zdeterminowana, by być wspierającą siostrą. Bez względu na wszystko. A potem nadszedł czas planowania kolacji próbnej. Pomagałam mamie wypisywać imiona na winietkach, gdy Madison wpadła do jadalni z telefonem w dłoni. Powiedziałaś Claire, że założysz kremową sukienkę na kolację próbną? Rzuciła oskarżycielsko. Claire była jedną z druhen, tą z nieskazitelnie białymi zębami, która zawsze dotykała mojego ramienia, gdy mówiła. To nie kremowa, to kolor ekru, odpowiedziałam. I to jedyna ładna sukienka, jaką mam, poza tą na wesele. Nie możesz założyć niczego, co przypomina biały, powiedziała Madison. Ani na próbę, ani na brunch, ani na żadną inną okazję. Odłożyłam pióro. Dlaczego nie? Nie zamierzam odbierać ci uwagi, nosząc prostą sukienkę na zwykłej kolacji. Bo Madison ściszyła głos, choć w pokoju była tylko nasza mama. Bo nie jesteś czysta.
Zapadła cisza. Nasza mama nagle zaczęła się bardzo interesować winietkami. Przepraszam. Udało mi się w końcu wydusić. Wiesz, o co mi chodzi, ciągnęła Madison, zarumieniona. Biały to kolor czystości. Tradycyjnych wartości. A ty, to by było niestosowne. To, co opowiedziała, zawisło w powietrzu. Według niej moja służba wojskowa, moje życiowe wybory, wszystko to mnie zbrukało. Uczyniło niegodną noszenia bieli. Później tego wieczoru usłyszałam Madison, rozmawiającą z naszą mamą w kuchni. Po prostu nie chcę, żebyśmy się skompromitowali, mówiła Madison. Rodzina Ryana jest bardzo porządna, a Harper jest taka inna. Ona się stara, odpowiedziała mama. Ale w jej głosie brakowało przekonania. Staranie się to za mało. Ten ślub to najważniejszy dzień w moim życiu. Wszystko musi być perfekcyjne. Wymknęłam się, zanim mnie zauważyły. Schowałam się w swoim pokoju z uczuciem ciężaru takim, jakie niesie tęsknota. Tyle, że byłam przecież w domu. Tej nocy nie mogłam zasnąć, pytając samą siebie, dlaczego w ogóle zgodziłam się brać udział w tym ślubie, skoro było oczywiste, że prawdziwa ja nie była tam mile widziana. Po tym starciu o sukienkę uciekłam do lokalnego Marriotta, gdzie wcześniej zarezerwowałam pokój tak na wszelki wypadek. Potrzebowałam przestrzeni. Potrzebowałam oddalić się od domu rodzinnego, od tej ciągłej, miażdżącej świadomości, że coś jest ze mną nie tak. W cichej anonimowości hotelowego pokoju otworzyłam walizkę i wyjęłam pokrowiec z ubraniem, który zabrałam jako ostateczność. Mój wojskowy mundur służbowy starannie wyprasowany, gotowy. Gdy przeciągnęłam palcami po granatowej tkaninie, przeniosłam się w czasie do dnia, kiedy założyłam go po raz pierwszy. Szkolenie podstawowe w Fort Jackson, Karolina Południowa. Wilgotne gorąco, które sprawiało, że wszystko przyklejało się do skóry. Instruktorzy sierżanci, którzy zdawali się istnieć tylko po to, by wytykać twoje błędy. Tory przeszkód, które wyciskały krzyk z twoich mięśni. Przyjaźnie zrodzone z wspólnego cierpienia. Nie chciałam, by armia mnie definiowała, ale w pewnym momencie stała się najbardziej autentyczną częścią mnie. W pierwszym tygodniu niemal się poddałam. Ciągły wrzask, fizyczne wymagania, brak prywatności to było przytłaczające. Pamiętam, jak dzwoniłam do domu, szukając otuchy. Jeszcze nie jest za późno, żeby wrócić, powiedziała mama. Twój tata zna kogoś z Fairfield Community College. Nadal możesz się zapisać na semestr jesienny. Potem do telefonu podeszła Madison. Wszyscy popełniają błędy, Harper. Nie ma wstydu w przyznaniu, że to nie dla ciebie. Ale to nie był błąd. Rozłączyłam się. Wytarłam łzy. A następnego ranka biegałam szybciej, strzelałam celniej i trzymałam się prościej niż kiedykolwiek. Nie po to, by udowodnić, że oni się mylili. Ale by pokazać, że ja miałam rację. Kiedy ukończyłam szkolenie, stanęłam na baczność w swoim pierwszym mundurze, z podniesionym podbródkiem, gdy mój sierżant przypinał mi odznakę do piersi. Moi rodzice byli obecni, wyglądali nieswojo, wyobcowani pośród dumnych rodzin innych żołnierzy. Madison nie mogła przyjechać, miała rozmowę kwalifikacyjną na letni staż, której nie dało się przełożyć. 6 miesięcy później zostałam po raz pierwszy wysłana do Afganistanu. Żadne szkolenie nie mogło mnie przygotować na realia prowincji Kandahar. Bezlitosne słońce. Kurz, który wdzierał się wszędzie. Ciężar kamizelki kuloodpornej, ważącej 43 kg. Stała czujność, która z czasem stała się tak naturalna jak oddychanie. Przydzielono mnie do jednostki transportowej odpowiedzialnej za przewożenie zaopatrzenia przez niebezpieczne terytoria. Nazywaliśmy nasz konwój Pyłowe Diabły, 5 pojazdów, które transportowały wszystko, od amunicji po medykamenty i listy z domu. Prowadziłam drugi pojazd pod dowództwem starszego sierżanta Ramireza, z szeregowym diazem odpowiadającym za łączność. Kilka miesięcy po rozpoczęciu misji, podczas rutynowego transportu zaopatrzenia do jednej z wysuniętych baz operacyjnych, wjechaliśmy na ładunek wybuchowy. Pamiętam ten ogłuszający huk. Pamiętam, jak nasz pojazd się zachwiał i świat, który kręcił się na boki, przez szum w moich uszach usłyszałem krzyk Diążą.
Dym wypełnił kabinę, coś ciepłego i wilgotnego spłynęło po mojej twarzy, krew z rany na czole. Szkolenie natychmiast wkroczyło do akcji. Wyciągnąłem Diążą, który miał odłamki w nodze, z pojazdu. Ramirez był nieprzytomny, krwawił obficie z ramienia. Ciągnąc go, by postawić w bezpiecznym miejscu, usłyszałem strzały zasadzka, wykorzystująca naszą bezbronną pozycję. To, co wydarzyło się później, wciąż powraca do mnie w fragmentach. Kryłem się za uszkodzonym pojazdem, oddając ogień, błagając o wsparcie. Palił ból, gdy kula musnęła moje ramię. Pełzłem z powrotem do ciężarówki, aż ogień ucichł. Odzyskałem apteczkę, założyłem opaskę uciskową na ramię Ramireza. 40 najdłuższych minut mojego życia, zanim nadeszła pomoc. Spędziłem 2 tygodnie w wojskowym szpitalu, dochodząc do siebie po ranach. Ramirez stracił ramię, ale przeżył. Diaz w pełni się wyzdrowiał. 2 miesiące później, wciąż obandażowany, stanąłem na baczność, gdy pułkownik przypinał mi medale do munduru o purpurowe serce za rany i brązową gwiazdę z urządzeniem GUB za odwagę pod ogniem. Specjalistka mi wykazała się wyjątkową odwagą i bezinteresownością, głosiło odznaczenie. Jej działania ocaliły życie 2 towarzyszom broni, nie licząc się z własnym bezpieczeństwem. W tym momencie poczułem klarowność, jakiej nigdy wcześniej nie doświadczyłem. To było przeznaczenie, to było przynależenie. Ludzie wokół mnie, mężczyźni i kobiety, nie dbali o moje niesforne włosy, brak gracji społecznej czy niepowodzenia na konwencjonalnych ścieżkach. Liczyło się to, że gdy wszystko poszło źle, zrobiłem to, co trzeba. Po tym wydarzeniu awansowałem na sierżanta personelu, prowadziłem własny zespół transportowy, mentorowałem nowych żołnierzy. Zbudowałem życie i tożsamość, które nie miały nic wspólnego z byciem rozczarowującą córką rodziny MITI, a wszystko z tym, by być kimś, komu inni mogli zaufać, gdy najbardziej to się liczyło. Przez te lata mój mundur stał się czymś więcej niż tkaniną i guzikami i był manifestem tego, kim byłem i co reprezentowałem: odwagę, integralność, służbę. Teraz, leżąc na łóżku hotelowym, uświadomiłem sobie coś, co powinienem był wiedzieć od zawsze: nie znajdę akceptacji, ukrywając się przed tym, kim się stałem. Byłem zmęczony próbami. Spojrzałem na zegarek: jeszcze 3 godziny do czasu, gdy musiałem być w kościele na przygotowania przedślubne. Ostrożnie zawiesiłem mundur, wziąłem długi prysznic i podjąłem decyzję: pojawię się tam, tak jak obiecałem, spełnię swój obowiązek jako druhna. Utrzymam pokój podczas ceremonii, ale już nie będę przepraszał za to, kim jestem i co zrobiłem ze swoim życiem. Słowa Madison dźwięczały w mojej głowie: nie jesteś czysta. Może nie według jej definicji, ale ja znalazłem coś lepszego niż czystość, znalazłem cel. I jutro w ten czy inny sposób moja rodzina wreszcie będzie musiała zobaczyć mnie taką, jaką naprawdę jestem. Poranek ślubu Madison był jasny i idealny, jakby sama pogoda dostosowała się do jej surowych standardów. Dotarłem do klubu golfowego punktualnie o 7 rano, trzymając w jednej ręce pokrowiec z sukienką druhny, a w drugiej znacznie cięższą torbę. Szpaler ślubny miał swoje własne pomieszczenie, gdzie profesjonaliści od fryzur i makijażu już rozstawiali stanowiska. Harper! Zawołała Madison, kiedy wbiegłem, by ją objęci. Jej oczy błyszczały ekscytacją, a twarz promieniała tym przedślubnym blaskiem. Przez chwilę była po prostu moją siostrą, dziewczyną, która nauczyła mnie jeździć na rowerze i zaplatać włosy. Martwiłam się, że nie przyjdziesz, powiedziała. Mówiłam, że będę, odpowiedziałem spokojnie. Następne godziny przeminęły w wirze przygotowań. Siedziałem posłusznie, gdy stylista zakładał na moje krótkie włosy przedłużenia, przemieniając je w kaskadę luźnych loków, które dziwnie dotykały mojego karku. Zamknąłem oczy, gdy makijażystka nakładała więcej kosmetyków niż przez cały ostatni rok razem wzięty. Uśmiechnąłem się uprzejmie, podczas gdy inne druhny rozmawiały o swoich randkach na wesele, ostatnich oczyszczających sokach i dramatach na zajęciach spinningu Jillian. Harper, zapytała jedna z nich, Kathleen, podczas przerwy na mimosę, czy aktualnie kogoś spotykasz? Nie odpowiedziałem, sącząc sok pomarańczowy. Odmówiłem szampana, wiedząc, że muszę mieć dziś jasną głowę. To zmarnowany trunek, wtrąciła Amber, pewnie jest mnóstwo fajnych facetów w wojsku.
Są świetni, poprawiłem delikatnie, ale związki są skomplikowane, gdy połowę czasu jesteś na misji. Nigdy nie mogłabym robić tego, co ty, powiedziała Caitlin. Oglądając świeżo pomalowane paznokcie, być tak długo daleko od cywilizacji, bez Sephory, bez Soulcycle, bez porządnej kawy, to jak tortura. Powstrzymałem się od odpowiedzi, która sama chciała wyjść na usta, że są gorsze tortury niż brak zajęć fitness w butikach i że widziałem je na własne oczy. Uśmiechnąłem się nerwowo i wymknąłem się, by sprawdzić telefon. W miarę jak mijał poranek, Madison stawała się coraz bardziej nerwowa, dopracowując każdy szczegół od dokładnego umiejscowienia ozdób do włosów po odcień błyszczyka, jaki miała nosić każda druhna. Harper, wyprostuj się, ale też bądź delikatniejsza, wskazała mi, gdy fotograf pojawił się na zdjęciach przedceremonialnych i obróć się lekko w prawo, ten kąt ukrywa twoje, wiesz co, gestykulowała w stronę mojego ramienia, gdzie blizny były ukryte pod makijażem i tkaniną, ale mimo to jakoś to zgrzytało z jej estetyką. Dostosowałem się do poleceń, głęboko oddychając, przez znajome uczucie bycia ocenianym jako niewystarczający. Jeszcze tylko kilka godzin, powiedziałem sobie, zrób to dla Madison, zrób to dla rodzinnego spokoju. Wtedy nadszedł moment, który zmienił wszystko. Ustawialiśmy się do ostatnich zdjęć przed kościołem. Madison promieniała w swojej sukni kreacji na miarę, z koronką i ręcznie naszywanymi koralikami. I oto jesteśmy pod katedrą, gdzie druhny krążyły wokół mnie niczym motyle, wirując w naszych różowych sukienkach w odcieniu rumieńca. Poczekaj, nagle przerwała Madison z oczami utkwionymi w moim prawym ramieniu. Pomimo najlepszych starań makijażystki, jedna z moich blizn zaczynała się przebijać na powierzchnię, gdy korektor powoli się ścierał. Musimy to poprawić, nie możemy pozwolić, żeby to było widoczne na zdjęciach z kościoła, dodała z determinacją. Coś we mnie drgnęło, jak płyty tektoniczne uwolnione po latach napięcia, powoli przesuwające się wreszcie na swoje miejsce. Makijaż drażni mi skórę, powiedziałam cicho. No cóż, musimy to naprawić, nalegała Madison, gestykulując w stronę makijażystki. Może inny produkt. Albo po prostu mogłabyś założyć szal, zasugerowała Jillan. Eleanor ma piękną pasminę, która idealnie by pasowała, kontynuowały dyskusje, jakby mój problem ciała był defektem do ukrycia, a nie świadectwem przetrwania. Potrzebuję chwili, powiedziałam, biorąc drugie etui na ubrania, które schowałam w rogu apartamentu. Zaraz wracam. Poszłam do łazienki, zamknęłam drzwi na klucz i oparłam się o nie, biorąc głębokie oddechy, tak jak nauczono mnie przed misjami, wdychać powietrze licząc do 4, zatrzymać na 4, wypuścić licząc do 4, powtarzać aż szum w głowie ucichnie. Potem rozpięłam pokrowiec na ubranie i wyciągnęłam mój mundur wojskowy, granatową kurtkę z odznakami stopnia i wstążkami, jasno-niebieskie spodnie z złotym lampasem, białą koszulę, czarny krawat i wypolerowane buty. Zdobyłam każdy element tego munduru, każdą wstążkę, każdą odznakę, każdą bliznę, która się z nimi wiązała. Powoli i metodycznie zmieniłam ubranie, znana mi rutyna przynosiła ukojenie. Zebrałam włosy w schludny kok z tyłu głowy, zrywając przedłużenia być może zbyt mocno. Zmyłam nadmiar makijażu, zostawiając tylko tyle, by wyglądać schludnie, a nie przerysowanie. Wyprostowałam wstążki i medale na piersi i namacalne symbole służby, poświęcenia i odwagi. W lustrze powróciła do mnie spojrzenie sierżant Harper, mich pewne, zdobyte i nieustraszone. To byłam ja naprawdę, nie laleczka ubrana według wizji Madison na jej idealne zdjęcia ślubne, ale żołnierz, który stanął twarzą w twarz ze śmiercią i ocalił życie. Nie jesteś czysta, powiedziała Madison. Może i nie, ale byłam prawdziwa, a po raz pierwszy od lat poczułam się czysta. Zebrałam suknię druhny i pozostałe dodatki, ostrożnie złożyłam je i umieściłam w pustym już pokrowcu. Wyprostowałam ramiona, podniosłam brodę i otworzyłam drzwi łazienki. W pokoju panowała cisza, gdy wyszłam, 5 par oczu szeroko się otworzyło, idealnie zsynchronizowanych. Kieliszek szampana Madison zatrzymał się w połowie drogi do ustęp. Coś wyszeptała, czy naprawdę to robisz? W ciszy pokoju słychać było nawet odgłos zbliżających się gości do kościoła obok. Madison odłożyła kieliszek z namysłem, jakby obawiała się, że gwałtowny ruch zniszczy ten delikatny moment.
Piper powiedziała, jej głos był niebezpiecznie spokojny i to nie czas na twoje zbuntowane wybryki. Załóż z powrotem suknię. Utrzymałam postawę, dłonie splecione z tyłu, w pozie marszowej, która była już tak głęboko zakorzeniona, że czułam ją jako naturalną. Nie mogę tego zrobić, Madison. Nie możesz, czy nie chcesz? Głos jej lekko się podniósł, a policzki nabrały koloru. Obie rzeczy, odpowiedziałam spokojnie. Makijaż mnie podrażnia, blizny są widoczne, a szczerze mówiąc, mam dość udawania kogoś, kim nie jestem, tylko po to, żeby inni czuli się komfortowo. Pozostałe druhny wymieniały niespojrzenia, nagle bardzo zainteresowane swoimi manicure lub zawartością torebek. Tylko Jan zrobiła krok naprzód, kładąc ochronną rękę na ramieniu Madison. To dzień jej ślubu, syknęła Illan. Jak może być taka egoistyczna? Zanim zdążyłam odpowiedzieć, drzwi pokoju otworzyły się i weszła nasza matka, elegancka w srebrnej sukni matki panny młodej. Zatrzymała się jak wryta, widząc mnie. Ręka poderwała się do gardła. Jarper, co się dzieje? Twoja córka postanowiła zniszczyć mój ślub. Powiedziała Madison, łzy płynęły po jej twarzy. Spójrz na nią, powiedziała nasza matka, naprawdę na mnie patrząc, być może po raz pierwszy od lat. Dostrzegłam w jej oczach niepewność, ale też coś więcej, czego nie potrafiłam zidentyfikować. Nie próbuję niczego niszczyć, powiedziałam spokojnie. Wypełniam obietnicę, że tu jestem dla Madison, tylko robię to jako ja sama, a nie przebranie. Ten mundur, zaczęła nasza matka. To jestem ja. Zdobyłam każdą wstążkę, każdą odznakę i każdą bliznę. Nie będę ich już ukrywać. Drzwi otworzyły się ponownie, tym razem wszedł nasz ojciec, zatrzymując się nagle na widok tego obrazu. Jego oczy szeroko się otworzyły, gdy spojrzał na mnie, a ku mojemu zdziwieniu jego postura wyprostowała się niemal odruchowo. Tato! Wezwała Madison. Powiedz Harper, że musi się przebrać. Nie może być na ślubie w takim stroju. Nasz ojciec wydawał się rozdarty, jego oczy błądziły od mokrej łzami twarzy Madison do mojego munduru i z powrotem. A potem zrobił coś, czego się nie spodziewałam. Podszedł do mnie, przyjrzał się wstążkom na mojej piersi i delikatnie dotknął brązowej gwiazdy. To za odwagę, powiedział cicho, prawie do siebie. Spojrzał na mnie z wyrazem, którego nigdy wcześniej nie widziałam. Szacunek. Nigdy nie zdawałam sobie z tego sprawy, wykrzyknęła nasza matka. Jest wiele rzeczy, których nie wiesz, odpowiedziałam cicho. Thomas! Zawołała moja matka, to nie jest czas na to. Madison ma rację, Harper nie może być w orszaku ślubnym w takim stroju. Co pomyślą ludzie? Pomyślą, że moja córka służyła swojemu krajowi z honorem, powiedział mój ojciec mocniejszym głosem. I mieliby rację. Madison wydała dźwięk będący krzyżówką jęku i krzyku frustracji. To mój dzień, mój ślub, wszystko powinno być idealne. Wtedy ktoś zapukał, a organizatorka wesela zajrzała do pokoju. 20 minut do ceremonii, wszyscy musimy się przygotować, zatrzymała się, obserwując scenę. Czy wszystko w porządku? Zapytała Madison stanowczo, wycierając łzy i wyraźnie się opanowując. Odwróciła się w moją stronę, a jej wyraz twarzy stwardniał. Harper, powiem to tylko raz. Albo wracasz do sukni druhny, albo jesteś wykluczona z orszaku. Wybór należy do ciebie. Wiedziałam, że ten ultimatum nadejdzie, gdy tylko założyłam mundur, ale usłyszeć je na głos było jak cios fizyczny. Spojrzałam na moją siostrę, piękną i idealną Madison, która całe życie robiła to, czego od niej oczekiwano i wymagała tego samego od innych. Kocham cię, Madison, powiedziałam cicho. I chcę być częścią twojego dnia, ale nie będę już więcej udawać kogoś, kim nie jestem, nawet dla ciebie. Więc nie jesteś moją druhną, jej głos był lodowaty. Możesz usiąść z ciocią Judith i wujkiem Pete z tyłu. Organizatorka wesela wyglądała, jakby chciała się rozpaść na kawałki. Czy mam przeorganizować pochód? Tak, warknęła Madison. Jillian będzie teraz druhną, Katyn zajmie jej miejsce i będzie nas 4, a nie 5. W porządku, wszystko w porządku, pomyślałam, choć nic nie było w porządku, ale nie było odwrotu.
Skinęłam raz na znak akceptacji jej decyzji. Do zobaczenia na ceremonii, powiedziałam, zbierając rzeczy. Przy drzwiach odwróciłam się. Naprawdę chcę, żebyś miała piękny dzień, Madison. Mam nadzieję, że kiedyś zrozumiesz. Nie czekałam na odpowiedź i wyszłam, kierując się do kościoła. Witający mnie kościelni byli zaskoczeni, ale szybko się opanowali. Rodzina panny młodej? Zapytał jeden z nich. Tak, siostra panny młodej, potwierdziłam. Poprowadzono mnie nie na tył, jak Madison nakazała, lecz na środkową ławkę, gdzie siedzieli dalecy krewni. Moja kuzynka Lie, o 10 lat młodsza i przechodząca przez swoją buntowniczą fazę na podstawie fioletowych pasemek we włosach, rozpromieniła się na mój widok. Jarper, wyglądasz niesamowicie, wyszeptała, gdy usiadłam obok. To prawdziwe medale, dodała. Tak, są prawdziwe, odpowiedziałam, wzruszona jej szczerym zainteresowaniem. Super, powiedziała. Myślałam o wstąpieniu do wojska po ukończeniu szkoły. Mama i tata oszaleli, ale chcę robić coś, co ma znaczenie. Wiesz... Zanim zdążyłam odpowiedzieć, muzyka zmieniła się, oznajmiając rozpoczęcie ceremonii. Wstaliśmy wszyscy, gdy rozpoczął się pochód. Ryan i jego drużbowie weszli z jednej strony, za nimi 4 druhny w sukienkach w odcieniu rumieńca. Madison pojawiła się na końcu kościoła, pod rękę z naszym ojcem, promienna pomimo porannego dramatu. Gdy przechodzili obok naszej ławki, oczy ojca spotkały się na chwilę z moimi. Było tam coś innego, pytanie, może początek zrozumienia. Potem kontynuowali i Madison stała się żoną Ryana, nie rzucając na mnie ani jednego spojrzenia. Podczas wesela zostałam z tyłu, nie chcąc robić sceny. Ale gdy goście zmierzali do sali, poczułam dotyk na ramieniu. Odwróciłam się i zobaczyłam starszego pana w dobrze skrojonym garniturze, o postawie wojskowej mimo wieku. Sierżant sztabowy przedstawił się, dając perfekcyjny salet, który odruchowo odwzajemniłam. Pułkownik Williams, emerytowany, przedstawił się jako wujek Ryana. Nie mogłam nie zauważyć jego wstążek i brązowa gwiazda z urządzeniem V, prowincja Kandahar 2018 rok. Skinął z aprobatą. Chciałbym kiedyś usłyszeć tę historię, powiedział, po czym zaproponował, by stary żołnierz miał zaszczyt usiąść przy moim stole, chyba że miał inne plany. Po raz pierwszy tego dnia prawdziwy uśmiech rozlał się po mojej twarzy. To był zaszczyt, panie pułkowniku. Przyjęcie odbyło się w wielkiej sali balowej klubu wiejskiego, przemienionej przez wizję Madison w baśniową scenerię z różowymi różami, kryształowymi żyrandolami i stołami przykrytymi lnianymi obrusami w kolorze kości słoniowej. Kwartet smyczkowy grał cicho w rogu, podczas gdy goście zajmowali wyznaczone miejsca. Pułkownik A.S. okazał się doskonałym towarzyszem, przedstawiając mnie swojej żonie Clars i dorosłym dzieciom z tą samą naturalnością i dumą, z jaką mówił o własnej rodzinie. Wkrótce zrozumiałam, dlaczego wujek Ryana odbył 3 tury w Wietnamie, a później dowodził oddziałami podczas operacji Pustynna Burza. Wojsko to nie tylko kariera, mówił podczas pierwszego dania. To inna rodzina. Inne więzi niż więzy krwi, ale nie mniej prawdziwe. Skinęłam głową z emocjonalnym ściskaniem w gardle. Moja jednostka czuła się bardziej jak dom niż, cóż, dom. Claire poklepała mnie po dłoni. Rodzina jest skomplikowana, powiedziała mądrze. Czasem ludzie, którzy powinni nas rozumieć najbardziej, tak naprawdę widzą nas najmniej wyraźnie. Z naszego miejsca, z tyłu sali, miałam wyraźny widok na główny stół, gdzie Madison siedziała z Ryanem, ich rodzicami i orszakiem ślubnym, uśmiechając się i śmiejąc, najwyraźniej zostawiając poranny dramat za sobą. Cieszyłam się z tego, przynajmniej. Mimo wszystko nie chciałam, by konflikt przyćmił jej dzień. I szeptane, rozsądne uwagi, inni wydawali się po prostu zaskoczeni lub zdezorientowani moją obecnością w mundurze podczas tak formalnej uroczystości. Gdy zebrano talerze, a kwartet smyczkowy zastąpiła orkiestra, pułkownik Ice wstał i wyciągnął do mnie rękę. Czy zaszczycisz mnie tańcem, sierżant? Zapytał. Wahałam się, nie jestem najlepszą tancerką, proszę pana. Bzdury, jeśli potrafisz poruszać się po polu walki, dasz radę na parkiecie, odpowiedział pewnie. Nie mogłam podważyć tej logiki. Idąc na parkiet, czułam każde spojrzenie skierowane na nas.
Pułkownik prowadził mnie z wojskową precyzją przez prostego walca. To wywołało sporo zamieszania, zauważył, dyskretnie wskazując na Eleanor, która obserwowała nas z ledwie ukrytą dezaprobatą. Westchnęłam cicho, po prostu miałam dość ukrywania, kim naprawdę jestem. Dobrze ci tak, powiedział stanowczo, choć podejrzewał, że moja siostra nie podziela tego zdania. Jakby na znak, Madison pojawiła się przy krawędzi parkietu, jej twarz niewyrażalna. Po zakończeniu utworu podeszła do nas, a jej suknia ślubna lekko szeleszczała. Wujek Bill, powiedziała, witając pułkownika napiętym uśmiechem. Widzę, że poznałeś moją siostrę. Tak jest, odpowiedział ciepło. Nie mówiłaś, że zostałaś odznaczona srebrną gwiazdą z urządzeniem V i purpurowym sercem. Całkiem imponujące. Uśmiech Madison drgnął lekko. Harper zawsze była niekonwencjonalna, odważna, poprawił łagodnie pułkownik. Szukane słowo to odważna. Zapadła niecisza, którą przerwała dopiero Claire, prosząc męża do następnego tańca. Z szacunkiem skinęła na mnie głową i pocałowała Madison w policzek. Pułkownik się wycofał, zostawiając nas same. Wygląda na to, że się dobrze bawisz, powiedziała Madison tonem starannie neutralnym. Twoje wesele jest piękne, dodałam. Wyglądasz na szczęśliwą. Jestem, mimo wszystko, odparła, celowo patrząc na mój mundur. Wzięłam głęboki oddech. Madison, nie zrobiłam tego, żeby cię zranić lub zwrócić na siebie uwagę. Po prostu jestem tu. Nie przeszkadzam. Spojrzała na zebranych gości. Spotkaj się ze mną w apartamencie weselnym za 5 minut. Musimy porozmawiać prywatnie. Bez czekania na odpowiedź odwróciła się i odeszła, zatrzymując się, by przyjąć gratulacje. Po chwili udałam się do apartamentu, przygotowując się na kolejną konfrontację. Pomieszczenie było ciche po gwarze przyjęcia, a popołudniowe światło rzucało długie cienie na pozostałości porannych przygotowań. Madison weszła tuż za mną, ostrożnie zamykając drzwi. Zawstydziłaś mnie, powiedziała bez ogródek, głos drżał lekko. Przed rodziną Ryana, przed wszystkimi. Nie miałam takiego zamiaru. To co wtedy chciałaś osiągnąć, Harper? Zrobić oświadczenie. Pokazać coś. Być sobą. Po prostu raz być obecna jako prawdziwa ja, nie jakaś przebrana wersja. Madison wybuchnęła gorzkim śmiechem. A kto zdecydował, że przyjście w mundurze jest odpowiednie na formalne wesele? Ta sama osoba, która powiedziała, że nie jesteś wystarczająco czysta, by nosić biel. Zacisnęłam usta, spokój zaczął się kruszyć. Ukrywałaś, kim jestem, odkąd się zgłosiłam do wojska. Wstydziłaś się mnie. To nie fair. Nie wstydziłam się, bałam się. Wiesz, jak to było czekać na telefon, obawiając się, że ktoś powie, że jesteś martwa. Jej słowa mnie zaskoczyły. Madison nie mogła się powstrzymać od łez, które spływały po policzkach. Za każdym razem, gdy cię wysyłali, nie mogłam spać. Miałam koszmary o żołnierzach pukających do drzwi naszych rodziców. Codziennie rano sprawdzałam listy poległych, a ty zdawałaś się tak beztroska, jakby niebezpieczeństwo cię nie dotyczyło. Spojrzałam na siostrę nowym wzrokiem. Nie wiedziałam. Jak miałam wiedzieć? Nigdy o tym nie rozmawiałyśmy. Usiadła ostrożnie na pobliskim krześle, poprawiając suknię. A potem wróciłaś z tymi medalami, a tata patrzył na ciebie z dumą, którego nigdy nie okazywał moim osiągnięciom. Wiesz, jak to było. Robiłam wszystko dobrze, spełniałam oczekiwania, a i tak nigdy nie spojrzał na mnie tak, jak na ciebie dziś rano. To uderzenie było jak fizyczny cios. Przez lata myślałam, że Madison nie akceptuje moich wyborów, bo nie pasują do jej wizji sukcesu. Nie przyszło mi do głowy, że mogła być zazdrosna lub przestraszona. Przepraszam, szepnęłam, siadając naprzeciwko niej. Nigdy nie chciałam, żebyś czuła się mniej ważna. Nie nosiłam munduru, żeby przyciągnąć uwagę lub zrobić wrażenie na tacie. Noszę go, bo to jestem ja teraz. Tak jak to wesele, to życie, które zbudowałaś, to jesteś ty. Madison wytrzeć łzy, dbając o makijaż. Wiesz, Ceo. Najgorsze jest to, że zawsze podziwiałam twoją odwagę i pewność.
Nigdy nie byłam pewna niczego oprócz tego, czego oczekiwano ode mnie. Zbudowałaś piękne życie, takie, które, mam nadzieję, daje ci szczęście. Skinęła powoli głową. Tak, kocham Ryana i jestem dobra w tym, co robię, ale czasem zastanawiam się, jakby to było, gdybym decydowała, czego ja chcę, a nie co wygląda najlepiej. Nigdy nie jest za późno, by zacząć, uśmiechnęłam się lekko. Mówi kobieta, która zepsuła wesele siostry, zmieniając zasady ubioru w ostatniej chwili. Roześmiała się, a jej humor przypomniał mi nasze dzieciństwo. Przez chwilę znów byłyśmy tylko siostrami, jak dawniej, zanim oczekiwania i wybory nas rozdzieliły. Wciąż uważam, że mogłaś mi powiedzieć, powiedziała Madison, ale już bez złości w głosie. I mogłaś nie nazywać mnie nieczystą. Masz rację, nie powinnam tego mówić. Byłam zestresowana i wyładowałam się na tobie. Wiem, co czujesz. Madison wstała, prostując suknię. Powinnyśmy wrócić, ludzie zauważą, że nas nie ma. Kiwnęłam głową i też wstałam. Przy drzwiach zatrzymała się i spojrzała na mnie. Na wszelki wypadek jestem z ciebie dumna, Harper. Nawet jeśli nie rozumiem twoich wyborów. Ja też jestem z ciebie dumna, odpowiedziałam szczerze, nawet jeśli nie rozumiem twoich barwnych planów. Roześmiałyśmy się i szczery śmiech, który przypomniał nam, kim byłyśmy. No dalej, żołnierzu, chyba jesteś mi winna taniec na moim weselu. Wróciłyśmy razem na przyjęcie. Kiedy orkiestra zaczęła grać kolejny utwór, Madison poprowadziła mnie na parkiet, gdzie czekał Ryan i nasz ojciec. Tańczyliśmy razem niezdarnie na początku, potem coraz swobodniej, prowadzeni przez muzykę. Później, podczas toastu, ojciec zaskoczył wszystkich, może nawet siebie samego. Dziś świętujemy nie tylko związek Madison i Ryana, ale siłę rodziny, powiedział, unosząc kieliszek. Madison zawsze była naszą idealną córką, zorganizowaną, oddaną, potrafiącą tworzyć piękno wszędzie, gdzie się pojawi. A Harper pokazała nam, czym jest odwaga, zarówno na polu bitwy, jak i poza nim. Jestem z was obu dumny, bardziej niż słowa mogą wyrazić. Gdy sala wypełniła się oklaskami, spojrzenia Madison i moje spotkały się przez tłum. Coś między nami się zmieniło, jeszcze nie uleczone, ale zaczynające się naprawiać. To był początek. I dotknęła się mojego, opowiedziała niepewnie, wskazując na mundur. To było imponujące, zwłaszcza z jej ust, i to było coś monumentalnego. Dziękuję, nigdy naprawdę nie pytaliśmy, dodał mój ojciec. O twojej służbie, o tym, co zrobiłaś, co przeżyłaś. Nigdy nie chcieliśmy wiedzieć. Skinął głową, akceptując łagodną reprymendę. Baliśmy się, myślę, że łatwiej było udawać, że masz zwykłą pracę, niż przyznać się do niebezpieczeństwa. Moja mama dodała cicho. Nie rozumieliśmy twojego wyboru. Może nadal go do końca nie rozumiemy, ale próbujemy. Zanim zdążyłam odpowiedzieć, zadzwonił dzwonek. To byli Madison i Ryan, przechodzili przed podróżą poślubną. Pomimo emocjonalnej burzy poprzedniego dnia, Madison wyglądała na zrelaksowaną i szczęśliwą. Jej ramię splecione z ramieniem nowego męża. Chcieliśmy się pożegnać, zanim wyjedziemy do Bora Bora, wyjaśniła, gdy zbieraliśmy się w salonie. Rozmowa płynęła łatwiej niż od lat, dotykając najważniejszych chwil ślubu i planów podróży poślubnej. Kiedy Ryan wyszedł, by odebrać służbowy telefon, nawet w podróży poślubnej biuro nie może się bez mnie obejść. Madison skorzystała z okazji, by porozmawiać ze mną o wczorajszym dniu. Zaczęła niepewnie. W porządku, uspokoiłam ją. Powiedziałyśmy to, co trzeba. Westchnęła głęboko. Przepraszam, Harper, nie tylko za to, co powiedziałam o białej sukni, ale też za to, że tak długo nie widziałam prawdziwej ciebie. Miałam obraz tego, kim powinna być moja młodsza siostra. A kiedy wybrałaś inną drogę, poczułam, że cię w jakiś sposób straciłam. To wciąż ja, powiedziałam. Po prostu bardziej dojrzała, odważniejsza wersja. Według wujka Billa nie przestawał o tobie mówić na afterparty. Chyba zrobiłaś z niego fana na całe życie. To dobry człowiek. Ryan ma szczęście, że go ma jako wuja. A ja mam szczęście, że mam ciebie jako siostrę.
powiedziała Madison, słowa wyraźnie dla niej trudne, ale szczere. Nawet gdy jesteś nie do zniesienia uparta, to rodzinne. Zauważyłam i obie się roześmiałyśmy. To był mały, prawdziwy moment połączenia. Gdy Madison i Ryan wyjechali w podróż poślubną, coś się zmieniło w naszej rodzinnej dynamice. Nie drastycznie ani całkowicie, ale na pewno realnie. Pojawiła się szczelina w murze nieporozumienia, który dzielił nas tak długo. Przez kolejne miesiące wróciłam do swojej jednostki z nowym poczuciem spokoju. Trzymałam się swojej postawy, byłam wierna sobie, a wbrew wszystkim przewidywaniom zaczęłam budować mosty z rodziną, zamiast powiększać przepaść. Moja mama zaczęła wysyłać paczki z rzeczami, których naprawdę potrzebowałam. Zamiast kosmetyków i czasopism, które wcześniej przesyłała. Mój ojciec zaczął zadawać prawdziwe pytania o moją pracę. Słuchał odpowiedzi bez zmrużenia oka, nawet gdy nie były one ładne. Małe kroki, ale znaczące. 6 miesięcy po ślubie Madison odwiedziła mnie w Fort Bragg. To był jej pierwszy raz na bazie wojskowej. Wyglądała komicznie nie na miejscu w swojej letniej, markowej sukience i koturnach. To nie to, czego się spodziewałam, przyznała, gdy pokazywałam jej otoczenie. Wszystko wygląda normalnie. Czego się spodziewałaś? Drut kolczasty, sierżanci krzyczący na wszystkich. Tak, właśnie tak, zaśmiała się. Filmy robią dużo złego w tej kwestii. Przedstawiłam ją moim przyjaciołom, pokazałam miejsce pracy. Pozwoliłam zobaczyć życie, które zbudowałam. Zadawała pytania, których nigdy bym się nie spodziewała. Słuchała historii, których nigdy by nie chciała słyszeć. Podczas kolacji w moim małym mieszkaniu poza bazą pomogła mi przygotować posiłek dla kilku kolegów. Weteranów, którzy służyli ze mną w Afganistanie. Teraz rozumiem, powiedziała później, gdy razem zmywałyśmy naczynia. Dlaczego to wybrałaś? To nie tylko praca dla ciebie. Ci ludzie są też twoją rodziną. Inną niż więzy krwi, ale nie mniej prawdziwą. Cytuję pułkownika Allesa. Cieszę się, że znalazłaś swoje miejsce. Chociaż nie jest to miejsce, którego oczekiwaliśmy, powiedziała szczerze Madison. Tego Bożego Narodzenia po raz pierwszy od lat zabrałam na święta przyjaciółkę Rachel. Koleżankę żołnierza, która nie miała rodziny, do której mogłaby pójść. Moi rodzice przyjęli ją serdecznie, mój ojciec szczególnie chętny, by usłyszeć jej historię. Madison i Ryan dołączyli do nas z wiadomością, że spodziewają się pierwszego dziecka. Chcemy, żebyś została matką chrzestną, powiedziała Madison w Wigilię. Gdy wszyscy już poszli spać. Jesteś najsilniejszą osobą, jaką znam. I chcę, żeby moje dziecko miało taki wzór do naśladowania. Zabrakło mi słów, przytłoczona tym, co to znaczyło. Nie tylko rola, ale zaufanie i szacunek, które to symbolizowało. Z jednym warunkiem, w końcu powiedziałam. Żadnych różowych ubrań, jeśli dziecko ich nie znosi. Madison się roześmiała. W następną wiosnę poproszono mnie, bym przemówiła podczas dnia biegu w mojej dawnej szkole średniej. Stojąc przed grupą nastolatków, z których niektórzy boleśnie przypominali mi siebie samą w tym wieku. Niepewną, poszukującą, tęskniącą za sensem. Podzieliłam się najważniejszą lekcją, jaką zdobyłam. Twoja wartość nie jest określana przez to, jak dobrze wpisujesz się w czyjeś oczekiwania, powiedziałam. Lecz przez odwagę, by żyć autentycznie, nawet gdy jest trudno. Szczególnie gdy jest trudno. Po mojej przemowie podeszła do mnie młoda dziewczyna z błyskiem pytań w oczach. Myślałam o wstąpieniu do wojska, powiedziała, ale moi rodzice są wściekli. Chcą, żebym poszła na studia. Studia to świetna droga, przyznałam. Ale nie jedyna. Czego chcesz? Służyć, odpowiedziała. Być częścią czegoś większego niż ja sama. Rozpoznałam siebie w jej słowach, w jej zdeterminowanym spojrzeniu. Nie będzie łatwo, ostrzegłam. Ani sama służba, ani czasem reakcje ludzi, którzy nie rozumieją twojego wyboru. Czy było warto? Zapytała. Pomyślałam o trudnościach, które przeszłam, w wyzwaniach fizycznych, niebezpieczeństwie, oddzieleniu od rodziny. Ale także o życiu, które pomogłam uratować, o celu, który znalazłam i o osobie, którą się stałam.
Bez wątpienia, odpowiedziałam. Bo na końcu dnia najtrudniejsze bitwy nie toczą się na obcej ziemi, lecz w nas samych i z naszymi bliskimi. To są zwycięstwa, które nas definiują. Kończąc tego dnia swoją przemowę i patrząc na młode twarze przede mną, pomyślałam, jak daleko zaszłam od tamtej zagubionej nastolatki, która podpisała papiery na służbę częściowo z przekonania, częściowo z buntu. Mundur, który noszę teraz, symbolizuje nie tylko moją służbę dla kraju, lecz moje zobowiązanie do bycia uczciwą, odważną i bezkompromisową wobec samej siebie. Jaka jest Twoja historia obrony siebie, kiedy to było najważniejsze? Czy kiedykolwiek musiałaś wybierać między zachowaniem pokoju a wiernością sobie? Zostaw komentarz i podziel się swoją historią. Nie zapomnij polubić tego wideo, jeśli Cię poruszyło, i zasubskrybuj, by poznać więcej opowieści o znajdowaniu siły w trudnych chwilach. Dziękuję, że słuchałaś mojej podróży. Pamiętaj, Twoja wartość nie jest określana przez oczekiwania innych, lecz przez odwagę, by żyć autentycznie.